mega zmęczony, ale naprawdę warto było się tu wdrapać z tym plecakiem. Electronic devices, especially mobile phones, are to be switched off, and smoking is strictly prohibited. Często spotykamy się z pytaniami odnośnie podróży z plecakiem jako bagażem podręcznym. Obawy dotyczą zarówno pakowania bagażu, jak i możliwości przewiezienia go w kabinie samolotu. Postanowiliśmy nagrać krótki poradnik na podstawie naszych doświadczeń z podróży po Azji. Zaczynamy! Gdy podróżując będziemy się często przemieszczać, najlepszym bagażem będzie plecak, z którym bez problemu możemy skakać po skałach, zbiegać po schodach, a przy okazji nadal mieć wolne ręce. Nasze doświadczenia z prawie 3-tygodniowej podróży dowodzą, że wybór plecaków był świetną decyzją. Niemal wszystkie niskokosztowe linie pozwalają przewieźć bagaż podręczny mieszczący się w schowku nad głowami, a dodatkowo zabrać jeden mniejszy, który schowamy pod siedzeniem przed nami. Wymiary głównego bagażu to najczęściej 56 na 36 na 23 cm. Jak działa ten przepis w praktyce? Okazało się, że wszystko jest ok. Plecaków nie sprawdzali, nie mierzyli w ogóle ani nic, więc włożyliśmy je do szafki, wyjęliśmy i jest wszystko super. Więc pierwszy z 5 lotów bez problemu. W większości azjatyckich linii bagaże nie są mierzone ani też ważone. Panuje tam pewnego rodzaju rozprzężenie, a głównym bagażem podróżnych często są kartony lub reklamówki klejone prowizorycznie taśmą. Dzięki wielu lotom w Azji i przeprowadzonym obserwacjom udało nam się wypracować optymalny przepis na bezproblemowy transfer. Chodzi o to, że mamy takie plecaki ze sobą, ja mam trochę większy, ponieważ chcieliśmy zaoszczędzić maksymalnie na wydatkach, a dużo tu lataliśmy. Że generalnie przylatując do Singapuru, lataliśmy 5 razy różnymi liniami, Cebu Pacific, AirAsia i Jetstar, i tam korzystaliśmy tylko z bagażu podręcznego. Jako główny bagaż podręczny zabieramy plecaki, a jako dodatkowy worek lub elastyczną torbę na zamek, którą wciskamy pod siedzenie. Z plecaków, które zabraliśmy, jeden jest o wymiarach 40 na 30 na 20 cm, pojemności około 35 litrów, waga nie przekracza 300 gram. Drugi większy o wymiarach 54 na 28 na 20 cm, o pojemności 48 litrów i wadze do 1 kg. Ważyliśmy się w Singapurze, mój plecak ważył 6,6 kg, a Wojtka 5,4 chyba, także dużo poniżej normy. Staraliśmy się cały czas, żeby plecaki nie przekraczały tej wagi 7 kg. Z moim było najtrudniej, bo jest duży, więc można było dużo naładować. Leciliśmy AirAsią, Jetstarem i 3 razy Cebu Pacific i nikt nam tego bagażu ani razu nie ważył, nie mierzył. Żadnych pytań w ogóle nie było o nic, także spokojnie plecaki o dopuszczalnych wymiarach można brać i można chyba nawet trochę przesadzić z wagą, bo nikt tego nie kontroluje. W naszym plecakowym challenge'u chcemy Wam pokazać, co spakowaliśmy i w jaki sposób, że nam się wszystko zmieściło do plecaczków. Pakujemy tylko tyle ciuchów, ile będzie nam potrzebnych do połowy wyjazdu, ponieważ w Azji usługi pralnicze są bardzo tanie i w pełni profesjonalne. Jedno pranie zrobiliśmy mniej więcej w połowie wyjazdu na wyspie Panglao na Filipinach. Braki w garderobie można uzupełnić na miejscu, odzież w Azji kosztuje naprawdę niewiele. Bilans ogólny jest taki, że mi się skończyły wszystkie koszulki co do joty, ale oczywiście planowaliśmy kupić jakieś nowe tutaj. Żeby było jasne, my te koszulki kupiliśmy, ponieważ nam się skończyły już czyste ciuchy. W pierwszym etapie pakowania plecaków wytypowaliśmy ciuchy, które zdecydowaliśmy się zabrać, a następnie dokładnie je spakowaliśmy, starannie rolując każdą sztukę. Na koniec spięliśmy je elastyczną gumką. To samo tyczy się bielizny i skarpetek. Koszulkę z długim rękawem, długie spodnie i kurtkę, które nie będą nam raczej potrzebne w ciepłych krajach, rolujemy już na miejscu i wciskamy na spód plecaka. Do kabiny samolotu możemy zabrać ograniczoną ilość płynów. W tym celu warto zakupić kosmetyki o odpowiedniej wielkości, a jeśli nie możemy takich znaleźć, to buteleczki, do których je przelejemy.
Warto zaopatrzyć się w jednorazowe zestawy do mycia zębów, do golenia lub turystyczne mydło i chociaż jedną butelkę żelu do mycia czy szamponu. Możemy trafić do hotelu, który nie rozdaje ich za darmo. Łącznie możemy zabrać 1 litr płynów, ale żaden przepis nie określa w ilu pojemnikach. 10 małych buteleczek to aż nadto, by wszystko zmieścić. Jeśli czegoś zabraknie, można dokupić na miejscu. Dzięki plecakom udało nam się bezproblemowo zwiedzić o wiele więcej miejsc niż moglibyśmy to zrobić z walizkami. Zaoszczędziliśmy również sporo kasy na wynajmowaniu skrytki bagażowej. W żadnym miejscu nie zwracano nam uwagi na bagaż, ale jeśli traficie do muzeum, to na pewno będzie opcja zamknięcia plecaka w szafce za darmo. Wyruszając w podróż samolotem, pamiętajcie o powerbankach i bateriach. Pojemność baterii wyrażana jest zazwyczaj w miliamperogodzinach lub watogodzinach. Ważna jest ta druga wartość zapisywana jako WH i nie może przekroczyć setki. Powyżej tej wielkości powerbank prawdopodobnie zostanie skonfiskowany. Jeśli chodzi o plecaki, to wychodzimy właśnie na ostatnią wycieczkę po Singapurze. Ja spakowałem i worek i wszystko do swojego plecaczka. Wojtek natomiast ma plecak na plecach i worek w ręce. Maksymalnie czas, jakim da się chodzić z plecakiem, to jakieś 7-8 godzin. Potem się po prostu odechciewa wszystkiego. Plusem mojego plecaka jest jeszcze to, że mogę zabrać wszystkie pamiątki, pierdoły, które kupiliśmy tutaj. I zapakowałem... Wszystko wyrzucił. Czyli powinien mieć teoretycznie prawie pusty plecak. Ale nakupował różnych dzwoneczków i zamknął cały plecak. Tak, a komu jeszcze woży rzeczy. No i zostawi tylko kurtka, spodnie do ubioru w Polsce, bo tam ponoć strasznie zimno. Tak, koszulki musimy przebrać, bo te co mamy na sobie to już jest ostatnia sztuka. W ogóle powiem wam, że worek fajnie się sprawdził w Izraelu, w Turcji na All Inclusive, to było fajnie, mega. Ale na takich wycieczkach jak ta jest beznadziejny, bo mamy ogromne problemy z tymi workami, wszystko się w nich bełta, miesza, psuje i do tego trzeba jeszcze jakąś taką torbę z kieszonkami, żeby można było też ładnie pokładać rzeczy. Ale generalnie challenge się sprawdził i jesteśmy zadowoleni z tego, że nie musieliśmy brać bagaży rejestrowanych. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!